Włodzimierz Puchalski, ale tamten sprzed lat, z krwi i kości, pozostaje dla mnie jak ktoś nierealny, jak mglisto wyobrażony przyjaciel. Ktoś, kogo nigdy się nie dotknęło, z kim nigdy się nie porozmawiało. Nie poznałem go osobiście. Jedyne co znam, a raczej co czuję, to duch jego myśli i ta jego niesamowita energia. To nie wystarczy, by o kimś prawdziwie i kompetentnie opowiedzieć. Tkanką obszernej dwutomowej monografii Puchalszczyzna jest zgromadzona przeze mnie ogromna faktografia z życia Włodzimierza Puchalskiego oraz omówienie jego twórczości na bazie konkretnych utworów. Przed laty, podobnie jak innych i mnie zniewalająco wręcz urzekła legenda bezkrwawego łowcy. Gotów byłem poddać się wszystkiemu, co tylko gloryfikowało postać Włodzimierza Puchalskiego, temu porywającemu obrazowi uduchowionego artysty, bezgranicznie zespolonego z naturą, z całą wymarzoną idylną takiego życia fotografa i filmowca przyrody. Jak w amoku chłonąłem bezkrytycznie ten wtedy jedyny moim zdaniem godny naśladowania wzór życiowej postawy. Szczęśliwie jednak to zauroczenie wkrótce przerodziło się w jeszcze bardziej dogłębną namiętność, dociekanie, jak to naprawdę z Puchalskim było. Ta, jak się okazało, dość karkołomna przygoda pochłonęła mnie bez reszty na długie okresy w ciągu ponad 30 lat. Tak, ponad 30 lat, od momentu, gdy zostałem samozwańczym biografem bezkrwawego łowcy. Od samego początku uznawałem, że do mojego bohatera chcę podchodzić z umiłowaniem i estymą. Równocześnie jednak nie miałem zamiaru być bezkrytycznym entuzjastą. Przeciwnie, właśnie chęć zobaczenia drugiej strony medalu, owo nieustanne zdobywanie się na dociekliwe spojrzenie chłodnym okiem, czasami wręcz pewnie nazbyt aptekarskie, stało się może najtrudniejszą częścią roboty biografa z przypadku. Dzięki Puchalskiemu zobaczyłem własne prawdziwe ja. Ten ciągnący się przez pół mego życia nauk pomógł mi zrozumieć, jak złożone, głębokie, a jednocześnie dramatyczne i zagmatwane mogą być ludzkie losy. Jak przy całym zniewalającym trudzie życie może być spełnione i piękne.